Szpital dziecięcy. Paradokument, który możecie znać z takich legendarnych odcinków jak... nie wiem, dziecko morderca? Ty jesteś mordercą. Zamknij mordę, gówniarz. Co ty robisz? Zamknij się. Nastolatek drukarka? Dłuż to! Szermierka dzieci? Ej, Konrad, nie ostrym końcem! Konrad, nie ostrym! It's just a prank, bro. I moje ulubione! Siup! Szpital dziecięcy to paradokument, gdzie najgorzej mają dzieci. Więc wiadomo, jeden z moich ulubionych paradokumentów. I uważam to za naprawdę haniebne zaniedbanie, że tak mało szpitalu dziecięcego było na tym kanale. Czas to naprawić w najnowszym odcinku Ciumka i Loczki. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek Szpitala Dziecięcego, no to moi drodzy, 20 000 w górę i już się robi natychmiast jak ciepłe bułeczki. Możecie mieć takie, Adam, ale poczekaj, nie powiedziałeś w ogóle o co chodzi w dzisiejszym odcinku, no bo widzisz, wyobraź sobie, że wywala się na głowę na chodniku. Leżysz i się nie ruszasz, nie? Jest źle, potrzebujesz pomocy człowieka. No to wyobraź sobie, że właśnie wtedy podchodzi do ciebie kobieta i się pyta, jakie zioła podać. I wdech, i wydech, i wdech. Wciągaj w siebie energię z ziemi, z drzew, wciągaj głęboko i zatrzymuj. Zimno. Zimno, pewnie, że zimno. Zawsze po rytuale oczyszczającym jest zimno. To naturalne. Tak, dzisiaj prawdziwa medycyna, w którą ja akurat naprawdę wierzę. Nie ślepo. Wiadomo, że są jakieś inne rozwiązania, czasami okej, alternatywne. Ale zdecydowanie najczęściej nasza medycyna ratuje życie. Tabletki mogą być naprawdę git. Co pani chce jej podać? Ja się nie zgadzam na żadną chemię. Tylko płyny. Ja rozumiem, że pani boi się o córkę, ale tym bardziej powinny panią niepokoić te omdlenia. Proszę mnie nie traktować z góry. Mam pewne pojęcie, co robi tak zwana medycyna. Więc mamy jedną odklejoną matkę, ale uwaga! Problemy chodzą parami. Mamy również drugą mamulę. Chyba gorszą jeszcze. Pani Aniu, to do niczego nie doprowadzi. Proszę zostawić. Nie chciał, prawda? No i po co udajesz? Przestań udawać, bo naprawdę popamiętasz. To są bardzo poważne oskarżenia. Ma pani dzieci? A ty nie będziesz mi Co to ma psuła syna! znaczyć? Proszę natychmiast puścić doktor Wieczorek. Przekonani? No to chodźcie do odcinka. Kochanie, co taka osobiała jesteś? Pamiętasz, co mówiła Madame Konstancja? To jest muzyka, która leci w radiu. to jest ich muzyka. Trzeba zbierać życiodajną energię, tak? Weź amulet. Mama, głowa mnie boli po prostu. No oczywiście, ale kochanie, dostałaś po to amulet, żeby go używać, tak? Przecież to nie działa. No jak nie działa? No będę teraz zahamować tak. Co kurwa powiedziałeś, Smarkulo? Kotku, no przecież bierzesz, przykładasz go tutaj do czoła, tak? I wszystko ci się oczyszcza, tak? Uważaj! Myślicie sobie, ale śmiesznie krzyknęła. Ale jestem pewien, że większość z was chwilę przed tylko miało Mama, wjechałaś. Miałyśmy wypadek. Nic ci nie jest? Bo złą energię przyniosłaś, wszystko twoja wina. I do góry, no do góry. Nic państwu się nie stało? Jak pan mógł być tak nieuważny, no? Ale jak nieuważny? Przecież ja miałem pierwszeństwo. To pani nie patrzyła na drogę. Nie rozumiesz, że debile mają pierwszeństwo, którzy nie znają się na znakach drogowych? Oni zawsze mają pierwszeństwo i lepiej ich puścić, bo będziesz miał właśnie taki wypadek. Jadę z chorym dzieckiem, nie rozumie pan? Mamy ten tekst i jadę z chorym dzieckiem. Jest chorym? Dziewczynko, coś ci jest? Pan się do mnie nie zbliża. Ja muszę zaraz wykonać ważny telefon. Zadzwoni do Madame Konstancji, Mama, dobra? spokojnie. Dobrze. Niech pani zadzwoni na pogotowie. Nie mam teraz do pana siły. Gdzie jakie pogotowie? Ona ma szamankę. Muszę uspokoić energię. Dawaj, powiedz coś, Klara. On się nawet nie pyta, on już dzwoni na pogodę, mam takie, okej, to jest jeden z tych, dobra, zadzwonię do nich.
Boże, logo tego szpital dziecięcy. Ono jest tak nienaturalnie tam stawione, jest niesamowite. Ale odcinek 43 to jest prosta prawda. Prosta prawda. APAP na noc nie można brać rano. Gdyby był na rano, to nazywałby się APAP na rano. Albo APAP dzień dobry. Codzienna praca w szpitalu dziecięcym wymaga od lekarzy poświęcenia i zdrowia. Pani doktor, pacjentka. Zaraz przyjdę. Paweł, co się stało? To nic, nie przejmuj się. Najebany! Zdarzało ci się to już wcześniej? Co piątek. Co piątek. Olga, to tylko zmęczenie. Idź już do pacjenta. Pani doktor, Już. Paweł, ciebie powinien zbadać neurolog. To może być coś poważnego. Naprawdę, kochanie, jestem lekarzem. Potrafię o siebie zadbać, a ty musisz iść. pani doktor, naprawdę musimy iść. Ja mówię poważnie. Ja też. Klara, nie wygłupiaj się, nie zasypiaj, Co się dzieje? Dziecko! Obudź się! Nie odwalaj! bo będziemy musiały tutaj zostać. Co się stało? Nic. Głupstwo, stłuczka. Klara się pewnie za bardzo tym przejęła. Wie pani, emocje, stres. Ona dosłownie zgon. Oczy wywrócone do góry nogami. Ona tak się po prostu przejęła stresi. Traci przytomność, proszę ją położyć. Przed chwilą ze mną normalnie rozmawiała. Po prostu jest zmęczona. Ale proszę ją położyć, ja muszę ją zbadać. A pani powie, jaki ma pani level w szamaństwie i jakie amulety ma pani na sobie aktualnie broniące tutaj złe, nieczyste energie? Jaki ty masz amulety robiące odporność na jakieś debuffy, obrażenia elektryczności? A może masz pasywną tarczę Malzahara na sobie? Albo błogosławieństwo Boga Tyra na 4 tury? A może zjadłaś mięsko zombie z Minecrafta? Klara? Gdzie jestem? W szpitalu. Ja jestem doktor Olga Wieczorek, jestem lekarzem. Spójrz tutaj. Ała, mój nos. Widzi pani, nic jej nie jest. Kochanie, nie martw się, zaraz będziemy mogły stąd wyjść. A pani się gdzieś spieszy? Jak ty się czujesz? Strasznie chce mi się spać. Wytrzymaj jeszcze chwilkę, nie zasypiaj. Ja cię teraz zbadam, dobrze? Podniesiemy teraz koszulkę, zbadamy brzuszek, ale ty jesteś drobniutka. A tobie się nie chce pić? Masz strasznie suche usta. Trochę. Podajemy płyny, jest odwodniona. Wprawdzie nie ma żadnego urazu zewnętrznego, ale... Ona jest szalona. Czy ja usłyszałam płyny? Ona już jest triggerowana, patrzcie. Chyba pani nie myśli, że pozwolę eksperymentować na własnym dziecku. Klara, pojedziemy do Madame Konstancji. Ja nie chcę. Ale proszę się uspokoić, my nie chcemy skrzywdzić córki. Co pani chce jej podać? Ja się nie zgadzam na żadną chemię. Tylko płyny. Ja rozumiem, że pani boi się o córkę, ale tym bardziej powinny panią niepokoić te omdlenia. Proszę mnie nie traktować z góry. Mam pewne pojęcie, co robi tak zwana medycyna. Tak zwana medycyna. Setki lat rozwoju cywilizacji, żeby ktoś się zrespił i miał takie: dobra, dawaj pokrzywę, dawaj poskaczemy dookoła 3 razy, będzie dobrze, dobrze będzie. Ważne jest pozytywne myślenie, umysł sam ogarnie. Organizm ma przecież umiejętność samego ulepszania się. Jak leczysz kości, nie? To dlatego, że myślisz, że tej kości ona się zrasta. Normalnie Hugh Jackman, u Wolverina robisz łatwiutko. Pani doktor, znowu odpływa. Klara, ja potrzebuję pani decyzji, szybko. Zgon czy dziecko do domu za 3 dni? Dobrze, niech pani robi, co uważa za stosowne. Klara, kochanie, nie śpi jeszcze. Płyny, szybko! Klara, Klara, kochanie, zostań z nami, nie zasypiaj. Lekarze nigdy nie mówią, co się dzieje, bo sami nie wiedzą. Uwielbiam te przejścia w szpitalu dziecięcy. Grają w ciemno cudzym życiem. A jak ma się czuć matka? Tak zwana medycyna, mordo. 10 lat nauczania, kilka lat praktyki, żeby potem zgadywać. Strzelasz na egzaminach, potem strzelasz w gabinecie. Mimo swojej niedyspozycji dr Paweł Wiślicki musi zaopiekować się stałym pacjentem, Sławkiem. Sławek, wracaj w tej chwili. Nie, nigdzie nie wracam. No ale synuś, nie możesz mi tego robić za każdym razem. Nie rozumiesz, że mnie wpędzasz żywcem do grobu. Nie wpędzam, zostaw. No ale jak się można bać takiej zwykłej igły? Nie chcę, nie lubię, nie rozumiesz? Proszę cię, synku, Zostaw, weź to do ręki. chcę, chociaż, no ale... Totalnie
tą igłą totalnie rel. Zobacz jakie to jest, Nie! Ale to jest nic. Nie chcę! Im się wydaje, że jak będą pokazywać igłę, to będzie to dobre rozwiązanie, żeby zachęcić do pobrania krwi. Pa, jaka igła! No pa, nikomu jeszcze nic nie zrobiła, jeszcze się nawet nie wbiła, patrzcie jaka igła zajebista. Najgorszy metoda ever. Najlepsza to byłoby, jakby wzięła młotek, walnęła mu tak, ale tak lekko, tylko żeby stracił przytomność, nie, że umarł od razu. I na przytomnąłem go, nie? Nie wiem, czy można nieprzytomnego pobierać krew. No można, ale jak ludzie umierają, to jakoś to nieprzytomnie, jak się im pobiera krew, więc pod narkozę kogoś stawić tylko po to, żeby pobrać krew na badania witaminy C. Ja nie mogę. To nie ma sensu dzisiaj. On na pewno powiedział nie, to koniec. To znaczy, że ma zdecydowane poglądy. Prawda, Sławek? Ale nie możemy wszystkiego tłumaczyć autyzmem. On większość tych rzeczy robi tylko po to, żeby mnie wkurzyć. Mocny statement. Proszę mi pozwolić. Sławku, jak dawno temu się ostatnio widzieliśmy? 17 dni i 2 godziny temu, bo to było 9 u pana. Supermoce. A jak ktoś ma taką świetną pamięć jak ty, to na pewno pamiętasz, co ci ostatni raz mówiłem o twojej chorobie. Jak się ona nazywa? Niedokrwistość autoimmunohematyczna. Weź to zapamiętaj. A co ona robi? Niszczy mi krew. Mój organizm mi to robi, bo myśli, że moja krew nie jest moja. Właśnie. I teraz widzisz, co ci grozi bez transfuzji. I wiem, i co z tego? Nie będę się kłuł, nie lubię, nie chcę. Dobrze, dosyć tego, rusz się. Nie, nigdzie nie idę. No i siemano, no i siemano. Pani Aniu, to do niczego nie doprowadzi. Bo to Proszę pan się zostawić. nie chciał, prawda? No i po co udajesz? Przestań udawać, bo naprawdę popamiętasz. Jeszcze mu grozi w ogóle zero zrozumienia. Jesteś jego matką. Czy ty nie wiesz, jak wygląda autyzm u ludzi? To wpływa bezpośrednio na osobowość w pełni i tak bardzo, bardzo wiele rzeczy można jakby tłumaczyć autyzmem. Jakby ci ludzie mają łatwiej w rzeczach, które niekoniecznie mają coś do czynienia z życiem w społeczeństwie. Tam akurat bardzo ciężko, to wiadomo, autyzm się różni, mają trudniej. Więc szczególnie do nich potrzeba dużego wyrozumienia. Tak przynajmniej ja jestem nauczony. Sławek, pokaż. Pokaż. Złamana. Dzisiaj robimy konkurs o najlepszą matkę. Jakby głosujcie w komentarzach dzisiaj, która gorsza. Ja mam dylemat, jeszcze nie wiem, obejrzymy całe i na końcu będzie decyzja, ale już wy możecie zacząć myśleć o tym i dać mi znać w komentarzu. Wyniki przybliżę w kolejnych odcinkach. Klara! Co pani jej robi? Ona po prostu chce spać. Sen wieczny. Klara, potrzebuję, żebyś była przytomna. Jadłaś coś? Nie jestem głodna. Kochanie, ale jesteś bardzo, bardzo szczupła. A co to ma do rzeczy? Pani by zmuszała dziecko do jedzenia? No nie wygląda pani, ale kto wie. Proszę pani, Klara jest tak szczupła, że to zagraża jej zdrowiu. Brak łaknienia jest sygnałem, że dzieje się coś dobrego. Czy chce mi pani coś powiedzieć? Jesteś najlepszą mamą! Super osobą! Wszyscy cię lubią. Dobrze, jedźmy, już czekają na nas na tomografii. A jak pojedziemy na badanie? Pojedziemy wózkiem? Tak, oczywiście, zobacz. Wózek! Ty już chyba byłaś w szpitalu, prawda? Ja... A co to za przepytywanki? Pani ją po prostu stresuje. Boże, ta mama hit. Mam wrażenie, że pani mi czegoś nie mówi. Czy Klara jest na coś leczona? To są bardzo ważne informacje. To nie pani sprawa. A ja nie wyrażałam zgody na przepytywanie mi dziecka. To jest leczona czy nie? Aż pani jest ograniczona w tej swojej, pożal się Boże, medycynie. Pani jest ograniczona. Chce pani nazwać chorobę tego człowieka, go się nie da nazwać. To jest źle przepływająca energia w strumieniach jej ciała. Ale to jest taki przykład, że pewnie nawet osoby, które się interesują taką częścią metafizyczną tutaj cringe'ują mocno. Bo to w ogóle jest fajne hobby, fajna zajawa się interesować takimi rzeczami. Tylko, że no trzeba jakby pamiętać, że się po prostu nie odkleić. Ale to chyba jak w każdym hobby, nie? Mi naprawdę nic nie jest. Ja nie wiem, po co ja się na to wszystko zgodziłam. Ale ja znam nasze prawa. Klara, wychodzimy. To wszystko jest bez sensu. Klara miała wypadek. Proszę mnie puścić. To zagraża jej życiu. Jeżeli pani ją stąd zabierze, to ja wystąpię o sądowy przymus leczenia szpitalnego. To jest szantaż. Nie szantaż, tylko jakby propozycja. Sławek, co ty robisz? Nie chcę tego, zdejmij mi to, rozumiesz? Sławek, nie mogę tego zrobić. Masz złamaną rękę. To sam to zdejmę. Robisz sobie krzywdę.
Będzie cię dłużej boleć, tak samo jak z odmową transfuzji. Robisz sobie krzywdę. To ona mi to zrobiła, nie cierpię jej. Rozumiem, że złościsz się na mamę. Nic nie rozumiesz, ona mi nic nie pozwala. Jakbym był jakiś nienormalny. Czy ja jestem nienormalny? Myślę, że jesteś bardzo zdenerwowany. Czy to jest właściwa odpowiedź na jego pytanie? Czy jestem normalny? Czy jestem normalny? Wydaje mi się, że jesteś zdenerwowany. Okej. Możemy ci podać lekki środek uspokajania. Nie jestem nienormalny. Co tu się dzieje? Nikt cię nie pytał. On to wszystko porozwalał, tak? Wszystko jest pod Przechlapane kontrolą. masz. O co chodzi? To jest jak w pielęgniarkach. Pamiętacie, jak ojciec w ogóle nie kumał, że dziecko ma Tureta, a to matka ma takie autyzm, wymyślone na TikToku wymyśliły dzieciaki. I widzi pan, panie doktorze, z czym ja się muszę mierzyć? Taki właśnie potwór z niego. Sama jesteś potwór. Dobrze, proszę nas zostawić samych. Proszę nas zostawić. Kochani ludzie na spektrum, proszę spokojnie, oddychajcie normalnie na tą matkę, ale już wiem, że komentarz napisany. Już chyba wiem. Jest dużo grup społecznych, które będą się oburzać na ten odcinek. Słusznie. Sławek, uspokój się. Dobrze? Tak. Inaczej będzie potrzebny kaftan bezpieczeństwa. Nie lubię. Zaufam ci, ale proszę nie zawiedź mnie. Spróbuj spokojnie poleżeć, dobrze? Jakoś Magdę Gessler nie zamykacie w kaftan, jak ona rzuca talerzami. Weź to, poczujesz się lepiej. Weź. Chcesz popić? A co pani jej podaje? Kochanie, co ty masz w buzi? Co pani robi? To trucizna, wypluj to, co proszę. pani chodzi? Mama. Wypluj to, proszę. Nie podaje się dzieciom pestek moreli, bo zawierają truciznę. To jest bezczelność. Niech pani się nie mądrzy. Mama, ja bardzo źle się czuję. Czekaj, jeszcze ci muchomorka nie dałam. Nie, jeszcze się nie badałem. Nie wiem, czemu ciągle o to pytasz. Muszę cię cisnąć, bo inaczej za każdym razem znajdziesz nową wymówkę, coś ważniejszego. Boże, on ma tylko kaca, Boże. On ma albo kaca, albo, nie wiem, raka mózgu. Nie ma nic bardziej schizowego niż jak cię boli głowa. I to jeszcze tak, nie wiem, inaczej, nie? To takie, okej. Miło się żyło, do widzenia! Jeszcze ja nigdy nie przeżyłem jakiejś mocnej migreny, ale podobno może ci odciąć na przykład wzrok, nie? Przez migrenkę. Ale jestem uprzywilejowanym mężczyzną. Migreny to bardziej kobiety. Migrenka to lubi bardziej zapukać do drzwi kobiety. Być taki, siema kobieta, widzę, że oprócz tego, że raz w miesiącu przez tydzień totalnie cierpisz, to może jeszcze, może jakieś do tego mocne bóle głowy. Tak losowo, bez powodu. O, jak miło, że o mnie pomyślałaś, pani Migrenko. Chodź, tu jest z nami pani miesiączka, pani ciąża jeszcze. Słuchaj, no jasne, nie? A ci faceci, nie wiem, niech se pojeżdżą na koniu. Niech będą jak Ken. Pani doktor, jest afera z mamą Klary. Znowu. No właśnie o tym mówię. To już nie jest moja pacjentka, przejmuje ją doktor Wiślicki, o ile nie zapracuje się na śmierć. To chyba powinienem zająć się aferą. Obserwuję cię. Kochanie, pośpiesz się, co tak długo ci zajmuje? Mama, znowu kręci mi się w głowie. No oczywiście, no. Od takiej porcji negatywnej aury, no ja też to czuję, chodź proszę. Tacy wszyscy niemili, to negatywne emocje wpływają na kondycję dziecka. Dzień dobry, nazywam się dr Paweł Wiślicki. Panie się dokądś wybierają? Nie pozwolę, żeby nas tak traktowano. Myślicie, że podałabym swojemu dziecku truciznę? W tych pestkach była trucizna, pielęgniarka miała rację. Pan kompletnie nie wie, o czym mówi. Ale ja wypełniłam te wasze dokumenty, podpisałam, mogę zabrać dziecko ze szpitala. Nie może pani jej zabierać z każdego szpitala, to nieodpowiedzialne. Poradzimy sobie. Kocham moją córkę, jeżeli ma pan wątpliwości. Proszę pani, widziałem to wiele razy. Łatwiej wierzyć cudotwórcy niż lekarzowi, których cudów nie obiecuje. Pan kompletnie nie rozumie terapii holistycznej. Ignorant. Proszę zrobić miejsce. Ja się na to nie zgadzam. Pani stwarza zagrożenie życia dziecka. Już sowa na nią czeka, już sowa z listem. Ja chcę, żeby wyzdrowiała! Mama, ja nie mogę. Kochani, nie rób mi teraz tego, chodź proszę, wychodzimy. Nie możemy leczyć Klary bez pani zgody, ale jeżeli wyjdzie pani z dzieckiem w takim stanie, będę zmuszona zawiadomić opiekę społeczną. Nic mi nie zrobicie. Nie pozostawia mi pani wyboru. No na litość boską, straci pani dziecko! Zostawcie nas w spokoju! Jaka ściana w ogóle, jaki cement. A żałuję, że ja wcześniej nagrywałem tylko te początki odcinków, bo to z reguły komentowałem krótkie, nie? Fragmenty. A tu ile się dzieje w tym dokumencie, ja pierdzielę. Klara potrzebuje leczenia. Mama, ja nie chcę stąd iść.
Kochanie, nie słuchaj tego pana. Chodź, idziemy. Niech pani słucha swoje dziecko. Klara chce tu zostać. Madam Konstancja, proszę nam pomóc. Oczywiście, że chcę. Jest i Konstancja i ona wija się teraz wszystkich lekarzy. Let's go! Ale kiedy dziecko chce coś niezdrowe, trzeba mu powiedzieć, że to niezdrowe. Tu jest niedobra aura, ujemna. Idźcie, idźcie, dziadki. Ten szpital to nie szpital, tylko umieralnia. Pani Halino, chodzi o życie Klary! Zostaw je w spokoju, mały człowieczku. Boli przegrana, co? Nie, go strasznie boli głowa, jak on pogada z kimś, kto nie jest mądry, wiesz? Jakby brak fali mózgowych nie odbija się, kiedy on wysyła swoje, nie dostaje odpowiedzi, serwer w jego głowie i wtedy właśnie przychodzi ten ból. Gdzie pan zniknął, panie doktorze? Dostałem wyniki Klary. Są jednoznaczne. Białaczka. W tym stanie bez żadnej odporności dziecko może umrzeć od byle czego. To jest bardzo niepokojące, ale ja pytam o pana. Pan jedzie samochodem? Parkowa 6. Udało mi się ustalić adres. Spróbuję przekonać matkę, żeby nie skazywała dziewczynki na śmierć. Panie doktorze, to nie jest pańskie zadanie, żeby uganiać się za pacjentami po mieście, nawet gdyby byli w najgorszym stanie. Pani profesor. Nie mamy czasu. Trzeba teraz... To jest nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne. Pańskie miejsce pracy jest miejscem ratowania życia. No, co to za szpital, w którym nie ma lekarzy? Rozumiem pani punkt widzenia, ale sumienie nie pozwalało mi zrobić nic innego. Ta dziewczynka może umrzeć. Panie doktorze, proszę natychmiast wracać do szpitala. Ja nie żartuję. A my zawiadomimy policję i opiekę społeczną, to jest ich zadanie. Czajcie, lekarz jedzie po Klarę, on ją uratuje. Proszę pani, nie wrócę bez Klary. Muszę chociaż spróbować. Przepraszam. No niemożliwy człowiek. No co za nonsensowne zachowanie. A widzę, że pani profesor wciąż w służbie profesjonalizmu. Orka na ugorze w tym szpitalu, profesorze. Powiedz wreszcie, o co ci chodzi, bo nie można się z tobą porozumieć. Nie tutaj, chodź. Nie rozumiem. Mówisz, że cię nie będzie, to znaczy co? Wyjeżdżasz i nic mi nie powiedziałaś? Nie będę przychodzić do szpitala. Oficjalnie jestem na urlopie. Po prostu nie chcę, żeby to się stało plotką numer 1. Oficjalnie na urlopie, ale co, jesteś chora? Jestem w ciąży. I to się nazywa profesorski powrót w wielkim stylu. Zaraz, ale to znaczy, że... 10. tydzień, Tomek. To jest nasze? O Boże. No, o Boże. To jest niesamowite. Nagle lekarzy, których w ogóle nie było, z dupy kompletnie, jest ta scena. Co się stało z narracją szpitalu dziecięcego? Bo tu ja się domyślam poprzez odcinki, jak w Doktorze House'ie. Są relacje tych lekarzy między sobą, nie? I jeden jest drugi, druga z trzecim. Są jakieś romanse. Ale tych lekarzy nawet nie ma w głównym wątku. Na wrzuca coś takiego. Doktor Wiślicki zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę. Czym mogę pomóc? Nazywam się Paweł Wiślicki. Jestem lekarzem. Czy tutaj mieszka Klara Spychalska? Spychalski, o co chodzi? Mogę wejść? Mam bardzo ważne informacje dotyczące stanu zdrowia Klary. Panie, to ty żeś pan jest straszył tymi sądami i prokuratorami. Tyle tylko potraficie w tym szpitalu? Proszę mnie wpuścić. Życie Klary jest w niebezpieczeństwie. Proszę pana, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi, kurde. Poza tym nie wpuszczam obcych osób do domu. Klara ma białaczkę. Mam tutaj wyniki badania krwi. Są bardzo niedobre. Klara musi wrócić do szpitala. Może jest biała, no ale no to taka się urodziła. Ja nic nie wiem w sumie, ja nic nie wiem. Panie, słyszałem te śpiewki. Z Klarą jest wszystko w porządku, a tylko dlatego, że trzymamy ją z dala właśnie od takich konowałów, co by ją tylko szprycowali chemią. Bogu dzięki, moja żona się trochę na tym zna. Wie pan, że dzisiaj Klara straciła przytomność? To są efekty działania tej znachorki, która kazała ją zebrać ze szpitala. Ale zaraz, przecież dziewczyny miały wypadek. Wypadek tego nie spowodował. To jest dowód. Wynoś się pan, bo psem poszczuje! Wy nie macie psa! Panie Spychalski. Ja mówiłem panu, żona się bardziej zna. Panie, niech pan lepiej jedzie. Ona nie żartuje z tym psem. Poza szpitalem Klara może w każdej chwili umrzeć. Bierz go! Bierz go! A ty ma
znowu. O Jezu, jak ona jest głupia. O Boże, mój mózg. O kurwa. Ała. Nie lubię bardzo. Bo tu nie ma nic do lubienia. Czy ktoś ci kiedyś mówił, na czym polega twoja choroba? Mama, podaj mi zeszyt z plecaka. Proszę bardzo. On wszystko wie, tylko co z tego, skoro zachowuje się jak małe dziecko. Jezu, to mama. Teraz mnie zaczyna boleć głowa, jak lekarza. A co to jest? Zapisuję wszystko, co jadłem, co piłem, temperaturę, leki, wyniki badań, wszystko. To świetnie. Założę się, że czujesz się lepiej, jak piszesz. Skąd pani wie? Bo porządek uspokaja, pomaga radzić sobie ze strachem. Ja też tak mam. A strach warto oswoić. Po co? No, na przykład po to, żebyś mógł być bardziej samodzielny. No i co mu pani za bzdury wbija do głowy? Oczywiście niech uwierzy, że jest samodzielny, to dopiero nam tu narozrabia. No ale taki mądry chłopak to chyba nie musi rozrabiać, prawda? Ten mądry chłopak zaatakował dzisiaj lekarza. Pani naprawdę nie ma pojęcia, o czym pani mówi. No dobrze, poleż jeszcze trochę, a ja niedługo wrócę. Poleżę. Dla pani. Musisz się mnie ciągle czepiać? Nie czepiam się ciebie, po prostu mówię jak jest, przecież sam tak wolisz. Nie kłamię. Kłamiesz. Nie powiedziałaś, że mi się będą kości łamać. Dopiero pani doktor mi to powiedziała. A co to niby za autorytet jest z tej pani doktor? Przecież ona jest z wieku cioci Basi może. Ale jest od niej mądrzejsza. Ty chcesz, żebym ja był jak dzidziuś, żebym tylko spał i nic nie robił, żebym nic nie jadł i tylko kupę. Nie chcę o niej więcej słyszeć, okej? Nie lubisz jej, bo od ciebie też jest mądrzejsza. I ładniejsza. Człowieku, bana mama, nie? Cud, że po tym mocnym panczu cię nie wywaliło z kapci, stary, bo to powinien być aż taki odrzut, nie? Tak jak shotgun. Proszę mi nie mówić, żebym się uspokoiła. Ja się natychmiast uspokoję, jak tylko zabierze pani tę kobietę z naszej sali. Nie wiem, o co cały ten krzyk. Przecież doktor Wieczorek jest znakomitym lekarzem. Wyciągnąłeś już? Tak. No to dobrze, chodź. Poczekaj, sprawdzę, co się tam dzieje, dobra? Ale co właściwie ma pani do zarzucenia, doktor Wieczorek? Po pierwsze, ona mu mąci w głowie, nastawia go przeciwko własnej matce, a po drugie, w bezczelny sposób po prostu go uwodzi. O czym pani mówi? To jest chore, niepełnosprawne dziecko, a to całe mizianie, ocieranie, umizgi to jest zwykła p***ilia, to jest po prostu m***owanie. Ale w ogóle odkleja teraz. To są bardzo poważne oskarżenia. Ma pani dzieci? A ty nie będziesz mi psuła syna! Proszę natychmiast puścić doktor Wieczorek. No to jest niedopuszczalne. Pani doktor, wszystko w porządku? No oczywiście, teraz ja jestem ta zła, tak? A pan to gdzie w ogóle był do tej pory? Nie, to pani karygodne zachowanie mówi mi, że całe to oskarżenie jest wyssane z palca. To jest niepełnosprawne dziecko, przy nim non-stop trzeba coś robić, trzeba mu wszystko podawać, przynosić, a taka się zjawia, wmawia mu, że on może sobie ze wszystkim sam poradzić, być samodzielny, a on właśnie tego nie potrafi, nie rozumiecie tego? No taka sytuacja. Trochę dwuznaczna. I wdech, i wydech, i wdech. Wciągaj w siebie energię z ziemi, z drzew, wciągaj głęboko i zatrzymuj. Zimno. Zimno. Pewnie, że zimno. Zawsze po rytuale oczyszczającym jest zimno. To naturalne. Ja żartowałem z tym chodzeniem dookoła, jak ktoś leży i 3 razy i że to będzie rytuał. Oni to naprawdę robią. Znaczy, że działa. Wszystkie złe pierwiastki są gorące. I one teraz, dziecko, z ciebie wychodzą. Rozumiesz? No, jeszcze raz. I wydech. I... O, dobrze, dobrze. Zawsze cię to zda chory, jak ktoś zaczyna reagować na coś tak, wiecie, kaszlem, smarkiem i tak dalej, to zawsze to, o, to zła energia wychodzi. Teraz i teraz będzie dobrze. Dobrze, że żygasz, dobrze. Trzeba kaszlać. Dobrze, kaszlać, trzeba kaszlać. Tylko wypluj, nie połykaj, wypluj. No, na dzisiaj koniec. Pięknie dziękujemy, madam. Rysiek. Moi drodzy, zużyliśmy dzisiaj bardzo dużo energii. To całe zamieszanie szpitalne zrujnowało mój system astralny. Dlatego policzę wam jak za 2 spotkania. Jezusie, jakie zła! Ale rzeczywiście, madam, i tak tyle pani dla nas robi. Odprowadzę panią i dam pieniądze po drodze. Pokój wam, dobrzy, piękni ludzie. Byle w zdrowiu. Do widzenia, dziecko! Jak, kochanie? Jak się czujesz?
Tatuś, ja się nie czuję dobrze. Boże, jesteś cała gorąca. A miała być zimna. Tata, madam za każdym razem mówi co innego. Wiesz, ona się zna na tych wszystkich rzeczach. Co nam do tego, kochanie? To jest convenient, nie? W sensie, nie robi żadnego researchu, samym sobie bierzecie kogoś i macie takie, dobra, zna się, to ja nie będę nic robił. To jest takie wystawienie się na bycie oszukanym. Wiadomo, że nie da się znać na wszystkim, ale podstawową wiedzę jednak warto mieć. Nie da ci się oszukać. Powinieneś wiedzieć mniej więcej, jaka jest, nie wiem, cena chleba, żeby wiedzieć, kiedy kupujesz w dobrej cenie chleba, kiedy za drogo. A nie powinnam się czuć lepiej, bo czuję się gorzej. Idziecie? Słuchaj, kochanie, no ja i mama staramy się, no. Przecież już było dobrze, już lepiej się czułaś. Ja wiem, przepraszam. Zaniesiesz ją do domu? Tak. Słuchaj, Halinka, no ja nie wiem, no Klara jest cała rozpalona, no może pojedziemy do tego szpitala. Ale ci zamieszał w głowie ten lekarz, co? No chyba że żartujesz, że do jakiegoś umieralni będziemy jechać. Do tak zwanej medycyny, stary. No w końcu ten ojciec przejrzał na oczy i przyniósł dziewczynkę. Ale mama dalej, nie da się. Tutaj? Czujesz coś? Nie, nic. Jakbym nie miał nóg. W rezonansie wyszedł złamany trzon L1. W kanale jest krwiak. Musimy operować, żeby nie doszło do trwałych uszkodzeń. Jest duży ucisk na końcowy odcinek rdzenia i stożek końcowy. Będzie chodził? O to walczymy. Nie mogę nic obiecać ani pani, ani Sławkowi. Pani doktor, pani musi... Ale ja wiem, co ja muszę. Pani natomiast powinna odwołać te niedorzeczne oskarżenia wobec doktor Wieczorek. Mama, co zrobiłaś pani doktor? Ja... Ona nam pomogła. Jest fajna jak ty. Pani profesor, sala jest już gotowa. Sławek, za chwilę ktoś cię przywiezie do sali przedoperacyjnej, tak? To może zakończymy całą sprawę, skoro jest z nami doktor Wieczorek. Co powiedziałaś? No dawaj, co powiedziałaś? Przeproś! Pani doktor, ja byłam po prostu bardzo zazdrosna. Oczywiście odwołuję wszystkie oskarżenia. Mam nadzieję, że nie zrobiłam pani krzywdy. Głupstwo. W sensie głupia jesteś. Ciebie też przepraszam. Powinnam tu siedzieć z tobą, zamiast się mazać. Przestań, ty myślisz, że jestem dziecko. Kochanie, ale ty jesteś dzieckiem, rozumiesz, moim. Ale kiedyś będę żył sam. Chciałabym bardzo, żebyś mógł mieć normalne życie, ale niestety. Co to jest normalne życie? Ja nie chcę normalnego życia. Ja chcę mieć swoje. No będzie miał wyjątkowe życie, ale se poradzi. Synku, nie bój się, dobrze? Mama będzie cały czas z tobą. Przecież się nie boję. Będę spał. Pani doktor mi wszystko wytłumaczyła. Autyzm, z tego co wiem, autyzm to nie jest wyrok. To jest po prostu trudniejszy poziom trudności w tej grze zwaną życiem i ci ludzie potrzebują po prostu pomocy, ale da się normalnie w dorosłość. Proszę Państwa, mamy wstępne wyniki Klary. Czy ona... Jest w bardzo ciężkim stanie. Białaczka zniszczyła jej system odpornościowy. Czy ona umrze? Ryszard, przestań tak mówić w ogóle. Przecież to jest Klara. Prawda jest, że nie wiemy. Żeby ją uratować, trzeba włączyć antybiotyki o szerokim spektrum. No jest ciężko, nie? Że tak powiem, trzeba wypić piwo, które się naważyło. Stan Klary ustabilizował się. Rozpoczyna się walka z białaczką. Panie doktorze, czy to jest ta chemia? Tak, kochana, to jest to. Mama nie chciała, żebym to dostała. Mówi, że to szkodliwe, że wypadną mi włosy. Mama właśnie ci odda włosy. A co ty myślisz? Myślę, że jestem chora i chcę żyć, panie doktorze. A włosy odrosną, prawda? Będziesz miała piękne włosy. Proszę to powiedzieć mojej mamie. Ona nie rozumie. Ona się boi. Niedobrze, ale przynajmniej Halinka nie zadzwoniła po tą kancapała sipalapapa. Trzymamy kciuki oczywiście za fikcyjną dziewczynkę, jakby co na prawdziwym życiu żyje. Przypominam do tego parę dokument. Dziękuję pięknie za obejrzenie tego odcinka. Wydaje mi się, że był porządny. Należy się łapka w górę, nie zapomnijcie również, żeby napisać, która mama była gorsza. Interesuje bardzo mnie wasze zdanie. Wyniki dam w kolejnych odcinkach. Może nie najbliższym, bo trochę nagrywam teraz na zapas przed wyjazdem na Islandię, ale dam znać. Jak na razie trzymajcie się, bądźcie zdrowi i widzimy się już bardzo niedługo. Cześć!